Jakiś czas temu zaserwowaliśmy Wam gnocchi z sosem daktylowo-kokosowym, czyli kluseczki na słodko. Dzisiaj klusek ciąg dalszy, tym razem kluski z dyni, ponieważ na dynie jest sezon. A wszyscy lubią kluski. Myślę, że w diecie bezglutenowej akurat nauczyć się i wiedzieć, ile można zrobić ciekawych propozycji, to jest fajne. Mamy tutaj przygotowaną dynię, wstępnie przygotowaną, pozbawioną pestek i skórki. Kroimy ją w grubą kostkę. I zamiast ucierać, miksujemy ją w specjalnej, dodatkowej przystawce do naszego blendera. Pierwsza partia gotowa, można ją przerzucić do miski. Gdy mamy całą zmieloną dynię, możemy dodawać resztę składników. Zaczniemy od dodania sporej szczypty soli. Ja to lubię robić ręką, w związku z tym pobawię się trochę, tak jak w dawnych czasach w piaskownicy, kiedy padał deszcz. Tej soli trochę tutaj musi być, ponieważ nie są to słodkie kluski. Absolutnie. I teraz mamy siemię lniane. Ono nam wyciągnie wilgoć z dyni, dlatego, bo nie będziemy dodawać wody. W tych kluskach sok z dyni wystarczy. Poza tym, jak już wiecie, siemię lniane zastępuje w naszej wegańskiej kuchni jajko. W tej chwili już widać, jak siemię lniane połączyło się z dynią i staje się ta masa taka miękka i plastyczna. I tu jest właśnie ten etap, kiedy będziemy dodawać mąkę. I w zależności od tego, jaką dynię będziemy mieli, tyle mąki damy, bo jeżeli dynia będzie bardzo soczysta, to damy nawet pół szklanki jednej mąki i drugiej. Jeżeli będzie mniej soczysta, to damy trochę mniej. Tu jest mąka kukurydziana, sypiemy połowę i tutaj mamy mąkę ziemniaczaną. Też sypiemy jej połowę. Trzeba zamieszać. W tym czasie oczywiście możemy już wstawić wodę do gotowania. No jak widać, trochę tu nabałaganiłeś, więc teraz sobie z tym poradź. Gdyby to były kluski lane, to z mąką pszenną można by było już je robić. Ale niestety z dodatkiem mąk bezglutenowych bardzo trudno jest zrobić lane kluski. My wolimy dlatego robić kładzione, więc musimy dodać jeszcze więcej mąki. Wsypujemy do końca. Jak widać, dynia wciągnęła całą mąkę, albo odwrotnie, mąka wyciągnęła wilgoć z dyni. Niemniej jednak będziemy mieli za chwileczkę sprężyste ciasto. Sprężyste ono jest dzięki siemieniu lnianemu. Zwróćcie uwagę na to, żeby masa na kluski nie była zbyt luźna, ponieważ taka właśnie wegańska i bezglutenowa masa podczas gotowania może się rozpłynąć. I teraz będzie można na chwileczkę tą masę na kluski, ciasto, zostawić, żeby siemię lniane jeszcze wyciągnęło resztki wilgoci i żeby już osiągnęło właściwą konsystencję. I w tym czasie możemy sobie po prostu posprzątać. Wodę trzeba też odrobineczkę posolić, ponieważ kluski mają być takie neutralne, ani słone, ani słodkie, bo słodki będzie sos. No i pierwsza próba, czy ciasto jest już wystarczająco kleiste i ma właściwą konsystencję. Wrzucamy jedną kluseczkę I robimy to do tak, wrzątku. i robimy to metodą prób i błędów, ale generalnie moja mama robiła to tak, że moczyła łyżkę we wrzącej wodzie i odrywała kawałek ciasta i wrzucała do wody. Gotujemy, aż wypłyną na wierzch. Jak widać, kluski mają idealną konsystencję. Zatem można je wyłowić i jechać z całą resztą. Gdy wypłyną, gotujemy jeszcze minutę lub dwie, w zależności od tego, jaką konsystencję ciasta mamy. Musimy pamiętać, że jeżeli kluski bezglutenowe gotują się zbyt długo, zaczynają się rozpadać. Wygląda na to, że tyle klusek na dzisiaj nam wystarczy. Oj, myślę, że tak. Resztę schowamy sobie na jutro, pojutrze. Na pewno 2 dni takie ciasto spokojnie wytrzyma w lodówce. Ciepłe talerze, gorące kluseczki. I chłodny sos, który powstał ze zmiksowania prażonych jabłek. Tak naprawdę znacie ten sos. Sos z prażonymi jabłkami. Znajdziecie go tutaj. Był w gniokach. Tylko dodatkowo zmiksowaliśmy go. Jeszcze tylko nieduża szczypta cynamonu i możemy jeść. Smacznego. I na zdrowie. Jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi przepisami, Zasubskrybujcie kanał Atelier Smaku na YouTubie. Dokładne przepisy znajdziecie na stronie ateliersmaku.pl. znajdziecie tam również informacje o warsztatach i produktach Atelier Smaku.
A gdybyście chcieli mieć wszystkie przepisy Atelier Smaku na swojej półce, znajdziecie je w naszej najnowszej książce Atelier Smaku 108 potraw bezglutenowej kuchni wegańskiej. Zapraszamy więc do naszego sklepu na ateliersmaku.pl.